No tu byśmy jechali traktem Bolka, ale to by była dosyć duża, długa trasa. Spróbuję uderzyć tu w lewo do Groty Walońskiej. No i to w lewo, to jest tu w lewo, nie traktem Bolka, dojazdem pożarowym numer 6, tylko tu. Nie byłem tutaj nigdy na tej ścieżce, nie wiem czego mogę się spodziewać jadąc do Groty Walońskiej. Zobaczymy, najwyżej będę wracał. Jest tu mokro i błotniście, jest też trochę, jak widzicie, haszcingu. Ło, i zwalone drzewo na poprzek. No, jedziemy takim haszcingiem dla zapaleńców. Polecam tych, którzy preferują jazdę bardziej ubitą ścieżką. To nie, to jedźcie traktem Bolka. Będzie trochę dalej, ale bardziej porównym. Mniejsza walka. Źle zjechałem. Tam trzeba było w lewo. Nie w dół po kamieniach, tylko tu w lewo. Na tego typu ścieżkę. O. Uważać na patyczki, uważać na kamyczki, żeby nie trzaskać pedałami o kamienie. No jest mokro i błotniście. Trzeba było wybrać trakt Bolka. Głównie ze względu na to błoto. Nawet nie chodzi o buty, a o to, że normalnie błoto zasysa rower. Ciężko wygrzebać. Tym, którzy chcieliby teraz przerwać oglądanie i zacząć jechać traktem Bolka, powiem, że pod koniec filmu pokażę, że to też nie jest dobra opcja. Grota Walońska tuż, ale po tych kamieniach nie podjadę. Może tędy już dam radę.
Tu nie widzę opcji. No i co? Jest grota walońska. Proszę. Nawet ktoś tu może trochę kimał, trochę palił ognisko. Jak widzicie, dojazd do Groty Walańskiej nie jest szczególnie przyjemny i nie jest to atrakcyjne miejsce, więc chyba nie warto się męczyć. Dodatkowo dojazd traktem Bolka, a następnie powrót ścieżką pod skałami do żółtego szlaku na Ślęże jest na rowerze niemożliwy. Ale to będzie już przedmiotem innego filmu, więc pozostańmy w kontakcie najprościej przez subskrypcję i do następnego razu. Gdybyśmy wjechali traktem Bolka, to przyjechalibyśmy od tej strony. Nie wiem, czy przyjechali. To też w takim razie chyba jest głupi pomysł, żeby to też chyba jest głupi pomysł, żeby używać ścieżki pod skałami celem dojazdu żółtym.